życie wielu Polaków. Oj, Dawid dzisiaj coś powie, w co możesz nie uwierzyć, ale Pamiętam wstyd, jaki miałem za swoją sytuację. Pamiętam, jakie to było trudne. no, to może być najmocniejszy film, który nagraliśmy w ogóle wspólnie. Nieistotne, czy mnie poniosą do grobu w 8 osób, czy 4 osoby. Wiele jest wstydu w finansach osobistych, ale nie tylko. W ogóle wstydu, że coś nam nie wychodzi w życiu. Ruch społecznościowy, który pozytywnie zmieni Polskę. To ludzie dają nam tą przestrzeń do rozwoju. Sprawdzałem na karcie w bankomacie, to nie było tam pieniędzy i tak próbowałem zakryć ekran, żeby ludzie nie widzieli, że tam, wiesz, zero było, bo jeszcze się wyświetlało. I tak mi było wstyd. Że coś się nie da zrobić, ale nie dlatego, że się nie da, tylko dlatego, że nie wierzą w to, że się da. Wartościowe informacje z punktu tego, co nie dostarczy szkoła, nie dostarczy żadna korporacja, w sposób bezpłatny. Wczoraj 13 godzin nagrywania dla was. Z 10-20 lat dłużej będę żył dzięki temu. To mental prowadzi cię w kierunku, którym ty chcesz podążać, a nie twoje nogi. Nogi idą tam, gdzie mental wskazuje. Pamiętam, jak miałem minus kilkaset tysięcy złotych. Wstyd finansowy należy odczarować. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień m.in. osobisty planer finansowy Grzegorz Akusza. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Dawid Kozioł. Cześć, witajcie. Dawid Kozioł, czyli projekt Finansowo Zależni. Myślę, że dzisiaj to może być najmocniejszy film, który nagraliśmy w ogóle wspólnie. Ja jestem mega podekscytowany tym, co jest przed nami w tym nagraniu. Energia, która już jest, ponieważ nagrywaliśmy przed chwilą coś innego, ale to, co mamy do przekazania, wytwór naszych myśli, naszej pracy za ostatnie 2 lata, ponieważ projekt Finansowo Zależni już prawie 2 lata trwa na twoim kanale. Dokładnie. 2 lata nagrywania, kilkadziesiąt filmów, parę milionów, kilka milionów wyświetleń, dziesiątki tysięcy, myślę, że dziesiątki tysięcy komentarzy, ponad 5000 konsultacji, czyli rozmów z Polakami, rozmów z wami, gdzie rozmawiacie o swoich finansach, gdzie dzielicie się swoimi problemami, rozterkami, możliwymi rozwiązaniami, gdzie mówicie, że się wstydziliście, ale zrobiliście jakiś krok. Mnóstwo rzeczy, które się wydarzyły przez te 2 lata. I doświadczeń, które uzyskaliśmy, ponieważ z doświadczeń, z tych rozmów wynika, że dalej mamy taki wstyd finansowy. Dalej. Boimy się komunikować o finansach i czuję, że na tym polu w pewien sposób i korporacje, i rządzący wygrywają z punktu braku świadomości finansowej w naszym społeczeństwie. Tak jest, ale postanowiliśmy, to wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, postanowiliśmy powiedzieć, to jest super, ale idźmy dalej. Dawid, zróbmy kolejny krok, kolejny level i dzisiaj stwierdziliśmy, że dzisiaj będziemy nagrywać ten film i powiemy wam, co się dalej dzieje, bo to, co przygotowujemy, to jest, myślę, że coś Machina. największego, to jest machina. To jest machina. To jest ruch społecznościowy, który pozytywnie zmieni Polskę, zmieni polskie I wierzymy w to głęboko. rodziny. Mamy naprawdę ogromną wiarę. Dawid, co to takiego jest, bo Ruch społecznościowy o nazwie Metamorfoza Finansowa. Metamorfoza Finansowa będzie projektem, który odmieni życie wielu Polaków. Ja w to głęboko wierzę, chociaż są niedowiarki. Są niedowiarki, bo rozmawiamy z tymi niedowiarkami bardzo często, bo mówią, ludzie się nie potrafią motywować, zachęceni są przez chwilę, a potem odpuszczają. Ja wierzę głęboko w to, że jest zupełnie inaczej, jeżeli budujemy świadomość u człowieka w danym temacie, czy to zdrowotnym, relacji z ludźmi, z rodziną, czy to właśnie w elemencie finansowym, to potrafimy zmienić własną tożsamość, potrafimy zmienić nasz mental, a ze zmiany mentalu może być efekt. Wiele jest wstydu w finansach osobistych, ale nie tylko. W ogóle wstydu, że coś nam nie wychodzi w życiu i nie potrafimy z tym sami lub nawet z kimś coś jakby zmienić w tym kontekście. I metamorfoza finansowa będzie właśnie takim miejscem, w którym każdy, ktokolwiek będzie chciał, będzie w stanie wykonać swoją metamorfozę finansową. Ponieważ dzisiaj nagrywamy na YouTubie bardzo często materiały merytoryczne. Przykładowo, jak kredyt hipoteczny wziąć w ten sposób, żeby to było jak najbardziej efektywne. Czy ten kredyt opłaca się go spłacać szybciej, czy też nie. Jak się bogacić, jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe gospodarstwa domowego, jak zarządzać budżetem. Są to merytorycznie dobrze przygotowane treści. Ale widzimy, że brakuje jednej rzeczy, tej społeczności. Ponieważ społeczność jest w stanie podnieść cię w momencie, jeżeli będziesz miał chwilę z zawahania. Co ja miałem wielokrotnie w swoim życiu. a one będą. Ja je miałem, ty je miałeś, Dawid je miał. Oj, Dawid dzisiaj coś powie, w co możesz nie uwierzyć, ale ja przy tym byłem i... Obiecałem ci, więc jestem przygotowany. No to dobra, to idźmy. Idźmy. Dawid mi coś obiecał, więc niech to będzie już ten moment. Niech to od razu upadnie na samym początku, żeby niektórzy pospadali z krzesłem niedowiarkowie i żeby to była motywacja taka, że większej chyba może nie być. Dawid, co to takiego? Dawaj. Kilka lat temu przechodziłem w swoim życiu duży problem zdrowotny. Pamiętam wstyd, jaki miałem za swoją sytuację. Pamiętam, jakie to było trudne.
I dzisiaj też wiem, że warto było coś z tym zrobić. Mówiąc wprost, ważyłem 158 kg, czyli 70 kg więcej niż dzisiaj. W 2015 roku, w czerwcu, ja myślę, że realizacja parę zdjęć udostępnię, żeby mogła teraz wkleić to, bo to słyszysz, to strasznie dużo, 70 kg to jest drugi człowiek, że można zrzucić taką wagę. Na tych zdjęciach to jesteś ty. To jestem ja, ale to tak naprawdę jestem nie ja. Bo tam ja byłem człowiekiem ignorantem. Ignorantem w kwestii swojego zdrowia, ignorantem w kwestii życia. Wtedy mówiłem zdanie kluczowe, wielokrotnie powtarzałem, jak mnie pytano, Dawid, nie przeszkadza ci Dawid, warto jakbyś coś z tym zrobił, pewnie słyszycie to u siebie. Czy ktoś ci wskazuje, że warto byłoby na czymś popracować w swoim życiu? Ja też to słyszałem. Ja tam odpowiadałem, nieistotne, czy mnie poniosą do grobu w 8 osób, czy 4 osoby. Ale to było mi obojętne, ponieważ to była moja fasada, którą budowałem, ponieważ ta fasada była wygodniejszą rzeczą niż przyznanie wobec świata, wobec siebie, że warto coś zmienić w swoim życiu. Było łatwiejsze. Znacznie łatwiejsze było z punktu widzenia komunikatu, ale dużo trudniejsze z punktu wewnętrznych emocji, które znam je dzisiaj. I po tej historii zrzucenia tych 70 kg wiem jedno. Większość ludzi ma słabości. Te słabości po prostu w nas są. I sami, jeżeli zostajemy z jakimiś wyzwaniami, nie jesteśmy w stanie pokonać tego. Ale jeżeli jesteśmy z kimś, jeżeli tworzymy jakąś społeczność, jeżeli mamy ludzi obok siebie, ja miałem trenera, żonę, przyjaciół, innych ludzi, którzy mi pomagali, dzięki temu ja jestem tu, gdzie jestem, a to nie jest tylko dzięki mnie. Widzimy tylko i wyłącznie kawałek góry lodowej efektu danego u człowieka. I tym kawałkiem góry lodowej może być to, że ktoś teraz zestawi. Aktualnie, jak widzi mnie, 88 kg, a dokładnie sprawdzałem rano, że to jest 88,00, bo tak chciałem, żeby było w dniu nagrywki o tym. I że mamy dokładnie 70 kg. I ktoś zestawi te dwa zdjęcia, mówi, no człowiek jest silny. No, człowiek przeszedł swoją metamorfozę. Udało mu się, jest skuteczny. I chcę powiedzieć tylko tyle, że może być taki wydźwięk, ale to jest nie cała prawda. Bo prawdą jest to, że ja tam byłem ignorantem. Ja tam wskazywałem na to, że to mnie nie obchodzi, że to jest nieistotne. I ja to sam pakowałem w swoją stronę. Być może tak miało być właśnie, że ja będę miał to doświadczenie, które będzie obrazowało to, co chcę przekazywać. Czyli przekazywać, że każdy może metamorfozę w swoim życiu jakąś przejść. Zdrowotną, finansową, relacyjną, jakąkolwiek. To, co jest w związku z tym dla ciebie ważne. I chcę powiedzieć jedno. To ludzie dają nam tą przestrzeń do rozwoju. Sami jesteśmy tym, co może wybrzmieć jako rozwój. My możemy ten rozwój uzyskać, możemy go zdobyć, ale tylko i wyłącznie w mojej ocenie przy udziale innych ludzi, innych społeczności. Dlatego, biorąc doświadczenia z finansowo zależni, z tych ponad 5000 konsultacji i tym, co mi się powiem, kolokwializm, ale lubię go używać w ramach tego projektu, jaramy, czyli jesteśmy bardzo mocno podekscytowani tym projektem, że my zmienimy coś w Polsce. Jaka jest nasza tożsamość finansowa, czy tożsamość zdrowotna? Ta tożsamość wskazuje na to, co ty robisz codziennie. Na twoje nawyki, na twoje przekonania, które ty masz w sobie i one prowadzą do tych realnych rezultatów. A ludzie często mówią, że coś się nie da zrobić, ale nie dlatego, że się nie da, tylko dlatego, że nie wierzą w to, że się da. O, widać ogromne przekonanie w tym, co zrobiłeś, bo to trzeba powiedzieć, że to, co było wtedy, jak ważyłeś rekordowo dużo i dzisiaj, 158. jak tu siedzisz, te 158, te 70 kilo różnicy, to jest 8 lat pracy, 8 lat działania, 8 lat właśnie momentów również takich wstecznych, gdzie się nie udawało, gdzie się nie chciało iść na trening, gdzie pojechało się na wakacje i znowu ta waga skoczyła. I to wszystko są momenty, które wy przechodzicie, które ja przechodziłem, które Dawid przechodził, bo jesteśmy tylko ludźmi, bo u nas są emocje i te emocje będą. Nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy maszynami. Mimo całej tej technologii i tego rozwoju zawsze emocje będą. I żeby było łatwiej, jest potrzebna społeczność, jest potrzebny ruch społecznościowy. I właśnie ten ruch społecznościowy pod nazwą Metamorfoza Finansowa tworzymy, bo nie będziemy wam pokazywać, jak zrzucać wagę, chociaż Dawid myślę, że może podpowiedzieć w tym temacie. To bardziej mojego trenera albo kogoś innego warto byłoby zapytać. Ale myślę, że jak ktoś będzie chciał, to można zapytać, ale w temacie zmiany finansowej możemy wam pomóc dużo. I myślę, że to, co dzisiaj rusza, to chcemy, to co dzisiaj jeszcze nie rusza, ale tak naprawdę rusza dokładnie 30 lipca. Dawid? 30 lipca jest emisja tego odcinka, tak? Czyli w tym momencie, jak to oglądacie, to musi być już przynajmniej 30 lipca, ale sierpień jest to moment zgłoszeń do tej metamorfozy finansowej, a odpalenie tego, co jest w tej metamorfozie finansowej, jest przewidziane na wrzesień. No to może już kilka konkretnych słów. Konkretnie. Co to będzie, Dawid? Bo mówimy o tym, że to jest ogromne, duże i jest. My tu siedzimy we dwójkę, a za nami, w sensie nie za mną, ale w innych pomieszczeniach, biurach pracują ludzie, sztab ludzi. Kilkadziesiąt osób pracuje przy tym projekcie, bo to będzie coś ogromnego. Coś ogromnego, a jednocześnie bezpłatnego, co było bardzo ważne. Więc konkretnie, metamorfoza finansowa jest to ruch społecznościowy wielopłaszczyznowy. Jedną z tych płaszczyzn tego ruchu świadomościowego będzie kurs.
kurs finansów osobistych, w którym będziecie mieli zadania, będziecie mogli przejść bardzo fajnie skonstruowany kurs w aspekcie aktualnie 4 modułów. Ponieważ ten kurs się będzie rozwijał, więc w kolejnych kwartałach czy latach będziemy rozwijali go o inne elementy. Ale dzisiaj, czyli w kontekście września, rozpocznie się to od zarządzania budżetem domowym, ale nie tylko i wyłącznie jak pisać wydatki, tylko mocniej omówimy ten aspekt. Kolejna kwestia, bezpieczeństwo gospodarstwa domowego. Jak zadbać w ogóle o to bezpieczeństwo, być przygotowanym na ewentualne. Kolejna kwestia, jak walczyć z długami, jak się pozbywać tych długów w sposób efektywny i też odpowiednio mieć ustrojony mental, żeby nie wchodzić w nowe zobowiązania finansowe, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby mieć odpowiednie przepływy w gospodarstwie domowym. A 4 moduł to zarządzanie majątkiem, czyli jak odpowiednio z punktu filozofii budować majątek, bo wielu ludzi buduje majątek egzystencjonalnie, czyli bytowy. Pakują środki finansowe nadmiernie w element tego, co mają na sobie, w komputery, w laptopy, w komórki, przepraszam bardzo, również w elementy wakacji, ale nie budują majątku filozoficznie. I to jest jeden element metamorfozy finansowej, duża platforma i w szczególności, co jest bardzo ważne, bezpłatna. W całości bezpłatna dzięki firmom i osobom, które z nami współpracują, o czym powiemy trochę później. Kolejna kwestia, konkurs. Konkurs, który rozpoczyna się od tego, że będziecie mogli się zgłosić i do tego już zachęcamy, ponieważ zgłoszenia właśnie ruszają od sierpnia, zgłosić się do przejścia metamorfozy finansowej w 3 podstawowych elementach. Po pierwsze, jeżeli macie zobowiązania finansowe, nie wiecie jak je spłacać, nie wiecie jak z nimi żyć, funkcjonować i mieć konkretną strategię, metamorfoza finansowa jest dla Was. Jeżeli jesteście na zero z punktu zobowiązań finansowych, zostają Wam małe nadwyżki, i nie wiecie, jak nimi gospodarować, jak budować filozofię majątkową, metamorfoza finansowa jest dla Was. Jeżeli macie większe nadwyżki finansowe, ale nie macie kompetencji finansowych, nie wiecie, z kim o tym porozmawiać, metamorfoza finansowa jest dla Was. Zajmujemy się tym aspektem, w którym 90% społeczeństwa się znajduje, bo w tych sytuacjach właśnie znajdują się te osoby i to jest element konkursu i kursu w metamorfozie finansowej. I to nie wszystko, ponieważ Dalej jest hashtag, czyli temat, który dzisiaj wszyscy, którzy siedzą na mediach społecznościowych znają. Hashtagi działają, hashtagi zrzeszają ludzi, hashtagi robią zasięg i chcemy zrobić zasięg, bo chcemy misyjnie dotrzeć do każdego domu. Mamy taki bardzo, bardzo ambitny plan. Dotarliśmy do tej pory do 5000 domów, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości. Pomóżcie nam w tym, bo uważamy, że jest to bardzo ważne, że jest to ważne dla każdego z Was, dla Twojego sąsiada, dla Ciebie, dla Twojej rodziny. I hashtag finansowy, nie wstydzę się finansów. Dlaczego nie wstydzę się finansów? Bo ten wstyd, ten temat tabu jest w wielu domach, w wielu głowach, w wielu przyzwyczajeniach, w wielu gospodarstwach domowych. Ten temat jest zamiatany pod dywan. Nawet z najbliższą osobą, z żoną, z mężem nie rozmawiamy o tym temacie. Czasami zrobimy jakąś decyzję finansową i wiemy, że zrobiliśmy źle i ukrywamy. Gdzieś próbujemy to zobowiązaniami innymi spłacić. I później robi się pętla kredytowa. Skąd to wiem? Bo sam tak robiłem. Skąd to wiem? Bo słyszę historie innych ludzi, którzy mówią mi, mam taką sytuację, ale nie mów innemu, nie mów tej mojej żonie, bo ona się nie może o tym dowiedzieć. Chcielibyśmy o tym rozmawiać wspólnie, bo to są wasze pieniądze, to są wasze domy i chcielibyśmy, żeby w tym zakresie finansów osobistych, finansów domowych, żebyście ten wstyd zrzucali, bo po prostu ktoś nam ten wstyd, czy to szkoła, czy rząd nam narzucił i nie możemy mówić, że oni nas tego nie nauczyli, tylko wspólnie uczmy, więc wymyśliliśmy wspólnie z zespołem ten projekt i chcemy z wami to przeprowadzać, chcemy na kanale to ogłaszać i to właśnie dzisiaj robimy. Także hashtag nie wstydzę się finansów będzie pojawiał się nie tylko na naszych mediach społecznościowych, ale u osób, które na pewno znacie. Już pierwsze... Dużo osób nam chce pomóc w tym. Tak, dużo osób widzi, że to jest fajny projekt, że on pomaga, że to jest ruch społecznościowy, że to jest platforma bezpłatna, że robimy to w dobrym celu, że to nie jest projekt komercyjny, że chcemy poprawić stan finansowy wielu gospodarstw domowych. Dlatego wiele znanych osób już jest z nami, a będzie jeszcze więcej. I wiele osób też to nie wierzy, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie. Nawet wczoraj słyszeliśmy. Tak, nawet wczoraj słyszeliśmy, że ludzie są zaleniwi, żeby przejść takie metamorfozy. Że nikt tego nie zrobi. Że nikt tego nie zrobi. I tego udowodnijcie. Tak, im. udowodnijcie, że ta osoba nie ma racji. Że nie ma racji. Że jest wiara, że jest dużo większa wiara i chęć i głód zmiany w Polakach, bo ja w to wierzę. Ja też w to wierzę, bo ja mam idealistyczne podejście do tego punktu i widzę tutaj ważny komunikat, który chcielibyśmy w tym momencie wam przekazać. Prosimy, nakarmcie algorytm. Dajcie lajka, dajcie komentarz, może być ten hashtag finansowo zależni lub hashtag nie wstydzę się finansów. Dokładnie. Lub cokolwiek innego. Dajcie nam jakiś punkt wsparcia. Przekażcie to nagranie komuś innemu, ponieważ my będziemy
udostępniali wartościowe informacje z punktu tego, co nie dostarczy szkoła, nie dostarczy żadna korporacja w sposób bezpłatny. I nawet w tym elemencie otrzymujemy często komunikat, ja wielokrotnie, że jeżeli to będzie bezpłatne, to wielu ludzi nie poczuje wartości. I mieliśmy taki punkt myślenia, czy robić to bezpłatnie, czy na przykład zrobić, nie wiem, 50 zł za platformę, 100 zł za platformę, czyli jakiś mały, relatywnie symboliczny koszt. I ja wierzę w to, że tak nie będzie, że jeżeli to jest bezpłatne, to po prostu jest to bezpłatne, bo jest to misyjne. Oczywiście, powiedzmy sobie to wprost, czy korzyści biznesowe tutaj będą? Tak, no bo ruch społecznościowy będzie tworzony, ten ruch społecznościowy daje nam obszar do tego, że kanał się buduje, że wszystko jakby synergicznie, z punktu synergii do tego podchodzimy, więc jakby wszyscy mogą na tym skorzystać. Ale mnie najbardziej kręci, może powiem to w ten sposób. Widzę. Mnie najbardziej kręci to, że my robimy coś z punktu edukacyjnego, czego nie dostarcza, ja nie znam, nikt w takiej formie, w takim obszarze, jak my to robimy, na terytorium naszego kraju bezpłatnie. I mam wrażenie i wierzę w to głęboko, że obserwatorzy, którzy nas znają już tyle lat i pomogą nam to rozpropagować, bo my tej pomocy potrzebujemy. Potrzebujemy, żebyś też zobaczył tą metamorfozę finansową jako projekt, w którym możesz uczestniczyć z punktu widzenia tego, że jesteś w tej społeczności, korzystasz z tych informacji, ale jednocześnie pomagasz nam szerzyć tą informację dalej. Ja myślę, że wiele osób już zobaczyło tą misyjność, o której mówisz, bo duże firmy, duże instytucje, osoby, które tworzą piękne, bardzo duże projekty, przykładowo, o którym mówiliśmy, czyli InvestCavs. Właśnie w Krakowie w kwietniu 2024 będzie rozstrzygnięcie konkursu, taki finał tego pierwszego półrocza, czyli tej pierwszej edycji konkursu, bo chcielibyśmy, żeby to było cykliczne, żeby się to rozwijało. Pamiętam, jak Marcin Wenus, twórca InvestCavs, Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam Marcinie, dokładnie. On mówił o początkach InvestCavs, że to była malutka impreza. Mówi, to co się dzisiaj dzieje, że ta impreza jest kilka dni i że już jest za mało, żeby hotele wynajmować, bo trzeba kolejne, że jest tyle osób, że to jest kilka pięter. Ja porównuję to wszystko, że to jest taka impreza, gdzie przyjeżdżasz nie wydawać pieniądze, ale masz stoiska, gdzie możesz inwestować. Gdzie się nie odwrócisz, to można inwestować dobrze i się rozwijać. I Marcin zobaczył w tym, co my stworzyliśmy wspólnie, coś, czego tam nie ma. I mówi, wow, tego Polska potrzebuje. My stworzyliśmy, wydawało nam się wszystko w finansach w Polsce, a się okazuje, że nie. Że możemy to uzupełnić. Tak, że to jest uzupełnienie tego, czego my tam nie mieliśmy i nie będziemy tego tworzyć, bo wy to już stworzyliście. Chodźcie do nas, pokażmy to ludziom, bo tam jest kilkanaście tysięcy osób i tam właśnie będziemy. I Marcin powiedział, pomogę wam to rozwinąć, bo to jest tak dobre, że rozmawiamy z Ministerstwem Finansów, nawet z jakimiś bankami, które mogą wesprzeć finansowo. W następnych latach bo to jest potrzebne, bo my to chcemy, ale nasza chęć to za mało. Potrzebujemy was, potrzebujemy takich ludzi jak Marcin, innych instytucji. Jak macie pomysł, jeżeli moglibyśmy rozwinąć ten projekt, dajcie nam znać, bo my jesteśmy na to bardzo otwarci. I właśnie na InvestCavsach będzie ogłoszenie wyników tego konkursu. Tam się możemy spotkać. Na scenie. Na głównej scenie, rozstrzygnięcie konkursu i ty tam możesz stać. Możesz stać i odbierać nagrodę, ale nagroda będzie tylko taką kropką nad i bo to nie jest do najważniejsze. Całej zmiany, którą przejdziesz, bo będziemy mieli kapitułę niezależną, która oceni, kto z tych osób, które się zgłoszą, a mogą to być setki. Także wejdź już teraz tysiące. na stronę metamorfozafinansowa.pl, a tam więcej szczegółów w tym temacie będziesz mógł uzyskać. Ale to ten konkurs jest takim dodatkiem jest taką dodatkową motywacją, tak. Bo najważniejsze to jest tak jakby, powiedzmy sobie to w ten sposób, nawiązując do tej metamorfozy zdrowotnej. Jak miałem te 158, mam dzisiaj 88 i ktoś by mi dał konkurs, że ja mogę mieć 88, I 90 i wygram 10 tam 10 000 tysięcy złotych, to jest nieistotne w porównaniu do tego efektu realnego, który się wydarzył, ale nie tylko z punktu widzenia, jak moje ciało się zmieniło, moje styl życia i w ogóle wygoda, tylko jak mental jeszcze w tej całej drodze uzyskał naprawdę dużo fajnej wartości. Bo ty masz 8-letnią drogę, którą teraz możesz wykorzystywać w kolejnych latach, tak? Masz całe życie przed sobą, tak można powiedzieć. No, myślę, że z 10-20 lat dłużej będę żył dzięki temu. No, myślę, że to nie jest... wiem, to jest tak rzucone, ja nie mam to policzone, ale zostawmy już tą zdrowotną anegdotę, którą dzisiaj daliśmy. Chciałem tylko pokazać, że tym największą wartością nie jest konkurs, ale to jest dalej, co chciałem powiedzieć. Każdy człowiek, który zgłosi się do konkursu metamorfozy finansowej, który mam nadzieję, że będzie cykliczny, bo platforma będzie cały czas otwarta. Każdy będzie mógł się do niej zalogować. Nie trzeba zgłosić się do konkursu, by korzystać z platformy edukacyjnej. To też jest ważne, chciałem, żeby to wybrzmiało, ponieważ konkurs jest dodatkiem. Platforma jest czymś, co będziesz mógł w każdej chwili wejść, skorzystać bezpłatnie i uzyskać te informacje, które będą się rozwijały. Konkurs będzie po prostu takim wejściem. Chcemy zrobić większe, no powiem wprost, show, żeby się więcej osób tym zainteresowało. I w tym konkursie będzie możliwość uzyskania nie tylko i wyłącznie właśnie materiałów dydaktycznych do nauki,
filmików, które ci mają pomóc, live'y, które będą z nami. Teraz mogą się wyświetlić terminy live'ów na YouTubie, które będziemy robili i odpowiadali na wasze pytania. Dla kogoś, kto się wstydzi zgłosić na przykład na konsultację albo zgłosić do konkursu, nie chce być na scenie, nie chce nigdzie występować, bo jeszcze Ale chce zapytać. przez przypadek wygra, to na czacie może zapytać anonimowo. Mailem, bo tam będzie jeszcze formuła mailowa do nas przed tymi live'ami. Będziemy raz w miesiącu robili live na YouTubie, odpowiadając na te wszystkie pytania, które w tej metamorfozie finansowej i w tym konkursie się pojawią. I to dalej nie wszystko, ponieważ więcej firm, już wspomniałeś o Comparix, wspomniałeś o InvestCavs, czyli o organizacjach, które biorą czynny udział, ale to nie są jedyne organizacje, bo jeszcze kilku youtuberów bierze czynny udział w tym projekcie z punktu patronów medialnych. Mamy firmę Investment Partners, która udostępnia nam możliwość korzystania z planerów finansowych, którzy pomogą nam w tych konsultacjach. Bo to jest bardzo ważne, że powiecie, że nie tylko finansowo zależni, ale są inne grupy, bo nie dalibyśmy rady sami. To nie ma możliwości. Na pewno nie, na taką ale skalę. Kontynuuję. Investment Partners daje tą możliwość tych planerów i co będzie? Osoby, które zgłoszą się do tego konkursu, znów bezpłatnie będą mieli tego takiego mentora finansowego, tego trenera personalnego finansów do konsultacji, ponieważ tam często będą indywidualne sprawy, które ciężko będzie o wszystkim nagrać w kursie, albo wszystkie elementy omówić w live'ach, więc będzie można jeszcze się skonsultować. I to wszystko jest na stronie metamorfozafinansowa.pl. Zapoznajcie się z tymi I to chyba nie informacjami. wszystko, nie wiem, o książce wspominaliśmy? No nie wspomnieliśmy o książce. No właśnie, Tak. bo ja mam wrażenie, że tych checkpointów, tych myślników mamy coraz więcej, a chcielibyśmy wszystko wam dzisiaj tutaj przekazać, więc Dawid. Powstaje książka, ona już jest w redakcji w tym momencie. Oczywiście nazywa się Metamorfoza finansowa, Dokładnie bo inaczej nie mogła się nazywać. Będzie bardzo mocno o filozofii, która zmienia mental. Zaczynamy od tego, czym jest tożsamość finansowa. I myślę, że ten fragment tej książki, myślę, że udostępnimy tutaj w opisie filmu, żeby każdy mógł się zapoznać z fragmentem tej książki, ponieważ będzie bardzo ciekawa nie z punktu widzenia narzędzi, które tam będą, bo również będą narzędzi, ale z punktu zmiany mentalnej, która może się dokonać, jeżeli ją przeczytasz. Pojawia się cel, który dzisiaj jest takim wyświechtanym nawet słowem, bo jest bardzo dużo książek, szkoleń i część ludzi nie wie, jak z tego korzystać i można sobie zadać pytanie, nie co ja chcę mieć, nie jak ten cel wyznaczyć, bo niektórzy nie umieją, dalej nie umieją, nie potrafią, nie wiedzą, jak to zrobić. To jest trudna rzecz. I to nie jest łatwe, ale fajnie, że pokazałeś na swoim przykładzie, że można sobie powiedzieć najprościej, jak ja nie chcę żyć właśnie zdrowotnie albo finansowo, bo przechodzą do Albo z ludźmi metamorfozy finansowej. To, co jest hierarchistycznie u ciebie ważne, że nie? twoje życie dzisiaj wygląda tak, że wstajesz rano, coś robisz, z kim się spotykasz, na coś cię stać, bo masz jakiś poziom finansowy i na coś sobie możesz pozwolić dzisiaj, oglądając ten film. Wiesz, że dzisiaj lub wczoraj z czegoś korzystałeś, a być może nie chciałeś tak żyć. Może nie chciałeś być tam, gdzie byłeś, może nie chciałeś robić tych rzeczy finansowych w ten sposób, bo dzisiaj jest sytuacja twoja taka. Ja dokładnie tak samo miałem, czyli motywacja negatywna. Ja odsuwałem te rzeczy, nie umiałem sobie celów jeszcze postawić tych finansowych, bo nie do końca wiedziałem jak, bo nikt nie nauczył, bo byłem w złym środowisku. W środowisku ludzi, którzy nie stawiali sobie takich celów. Ja czytając te książki nie do końca rozumiałem, jak mam to zrobić. Więc ja miałem motywację taką negatywną, czyli odpychałem te rzeczy i mówię, tak nie chcę. Nie chcę jeździć autem z dziurami, jak jadę w deszczu, to mi leje się woda do środka, to tak nie chcę. I dawałem sobie kolejne cele. Podchodziłem do bankomatu i stawałem i mi było wstyd, bo jak sprawdzałem na karcie w bankomacie, to nie było tam pieniędzy. I tak próbowałem zakryć ekran, żeby ludzie nie widzieli, że tam, zero było, bo jeszcze się wyświetlało. I tak mi było wstyd. I mówię, to tak nie chcę. I i mówię, okej, to chciałbym mieć na koncie, chciałbym mieć kasę na tankowanie, lepsze auto, wakacje chociaż 2 razy w roku i takie rzeczy. I powolutku mi to było. Nie miałem jeszcze celi, że gdzieś chcę lecieć auto konkretnej marki, ale to mi pomagało motywować się do większej pracy, do mądrzejszej pracy. To jest bardzo ważne. I to zrobiłeś naturalnie. Tak, to zrobiłeś naturalnie i nie każdy jest w stanie to naturalnie wykonać, ponieważ w ten sposób ogłaszamy, w którym kierunku idziemy. A też energia, którą mamy, wynika z naszej historii i z doświadczeń, które uzyskaliśmy za ostatnie 2 lata właśnie projektu Finansowo Zależni i tych prawie, że albo już ponad 5000 odbytych konsultacji przez kilkudziesięciu planerów finansowych. Mamy sytuację, w której są ludzie w tej tożsamości finansowej, że są świadomi finansowo, nieświadomi finansowo i ignoranci finansowi. I widzimy z punktu doświadczenia, że każdy z nich może coś u siebie zmienić. Każdy. Ale potrzebuje coś więcej niż co robiliśmy dzisiaj. Bo dzisiaj co robimy? Nagrywamy odcinki na YouTube'a, mam wrażenie, że są merytoryczne, cieszą się wielokrotnie dużym uznaniem, są dobre komentarze, są lajki, gdzie się zgłaszają, w porządku. Jest to jakiś tryb budzenia do życia, ale ten odcinek oglądałem, co dalej? Jest możliwość z planerem porozmawiać, ale wiele osób, tak jak ja, gdy miałem sytuację zdrowotną, o której wspominałem przed chwilą, wstydziłem się o tym komunikować bezpośrednio z ludźmi.
Nie miałem tych narzędzi takich motywujących mnie do zmiany mentalu. To mental prowadzi cię w kierunku, którym ty chcesz podążać, a nie twoje nogi. Nogi idą tam, gdzie mental wskazuje, bo ten mental jest bardzo ważny. I teraz widzimy, że ten wstyd finansowy należy odczarować. Nie tylko w kwestii, że ludzie boją się mówić, ile zarabiają, ale w ogóle, żeby porozmawiać, że ja mam dzisiaj 2000 zł oszczędności, 40 lat i mam dochody 5000, 3000 zł miesięcznie i nie umiem gospodarować swoimi finansami osobistymi. Nie potrafię zarządzać najważniejszym narzędziem finansowym, którym jest dochód. Nie mam tych umiejętności. Przyznanie się o tego jest wyjściem naprzeciw. I często ludzie się tego wstydzą. Dalej, ten element związany z tym, że potrzebują podtrzymać motywację, tak jak ja podtrzymywałem tą motywację przez wspaniałych ludzi, którzy mnie otaczali i prowadzili mnie w kierunku, w którym się dzisiaj znajduję. Czyli podtrzymanie motywacji jest bardzo ważne. I teraz projekt Metamorfoza Finansowa, ten ruch społecznościowy jest wielopłaszczyznowy. Dokładnie tak. Także to jest ostatni element, który chcieliśmy wam dzisiaj przekazać, Dawid. No i co chcieliśmy zrobić? Zaprosić was do tego entuzjazmu, który my dzisiaj mamy. Myślę, że to widzisz, ale to wynika z tego, że jesteśmy przekonani, że jesteśmy pewni, że to jest dobre. Widzimy, ile osób przy tym pracuje, ile godzin już mamy poświęconych wspólnie, żeby zrobić ten moment, w którym jesteśmy, a to jest dopiero początek, to jest dopiero start. I wierzymy, że dołączycie do nas, że pomożecie nam, a przede wszystkim pomożecie sobie, bo wiele osób jest tylko oglądających i mówi tylko, ostatnio dostałem taki komentarz i zmotywowało mnie to niesamowicie. Ktoś powiedział, oni tego na tym YouTubie nagrywają i nic z tego nie wynika. I ja mówię, no to dobra, to lecimy z tym tematem, jak najszybciej nagrywamy, ogłosimy to i pokażemy, że my nie tylko nagrywamy, chociaż to nagrywanie to znowu wierzchołek góry. Wy widzicie to, że nagrywamy i wpada te pół godziny filmu, a my tu siedzimy czasami kilkanaście godzin. Wczoraj 13 godzin nagrywania dla was, żeby z tego skorzystać. Ja mam wrażenie, że jest coś w tym głębszego i naprawdę pomożemy wielu ludziom. Wiele ludzi to zignoruje. Wiele ludzi będzie wykazywało ignorancję do tego, tak jak to słyszeliśmy choćby wczoraj w rozmowach kuluarowych, że nie warto, że ludzie są zaleniwi, że to jest bez sensu, ponieważ większość musi być biedniejsza, większość jest głupsza, te komunikaty. A ja mam wrażenie, że jeżeli ja miałem 158 kg i byłem ignorantem w kwestii zdrowia, a dzisiaj nim nie jestem, to każdy może. Jest to możliwe. Ja pamiętam, jak miałem minus kilkaset tysięcy złotych, czyli tyle długo i też mimo, że część osób we mnie nie wierzyła, bo były takie osoby, to ja miałem tę moc w sobie i to zmieniłem. I tak jak ty pokonałeś te kilogramy, to ja pokonałem te długi i wierzę, że ty też możesz. Czym więcej będzie was z nami, tym więcej będzie tej energii, a ta energia spowoduje to, że będziemy mogli te efekty wspólnie uzyskiwać. Również to wierzę, że jest każdy w stanie przejść swoją drogę, jeżeli powie sobie, jak nie chce żyć, określi to, a z tego łatwiej będzie określić, jak chce żyć. Potem się nauczymy już te cele ewentualnie rozpisywać u siebie, ale na początek, jak ja nie chcę żyć. Ta głęboka motywacja jest w stanie się w tobie obudzić, jeżeli będziesz miał dobre środowisko, dobrą społeczność, a tym właśnie będzie metamorfoza finansowa i nieważne w jakiej sytuacji jesteś, ważne gdzie chcesz być i jesteś w stanie tam pójść. Chodźcie z nami, pomóżcie nam w realizacji tego projektu. Zapraszamy cię do twojej metamorfozy. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.